Dzień dobry. Dziś temat banalnie prosty. Wymiana świec zapłonowych. 4 świec w 2 cylindrach, a właściwie w 4 cylindrach, bo oprócz BMW 1150 pokażemy Wam również 1200 GS. Postanowiliśmy zaprezentować te dwa motocykle w jednym materiale, ponieważ większość informacji jest wspólnych dla tych dwóch modeli BMW. I przyznam się, że podejmując temat nie zakładaliśmy, że będzie czym wypełnić choćby 15-minutowy film, a zebrało się tego 2 razy więcej. Tematu i tak nie wyczerpaliśmy, chcąc do maksimum streścić tą wiedzę, tak aby Was nie zanudzić. Naprowadzimy Was również na trop i podpowiemy, gdzie i jak szukać wiedzy. Dowiecie się, jak sprawnie wymienić świece zapłonowe w Waszym BMW, w jaki sposób je dokręcać, czy wyładowanie koronowe jest niebezpieczne, jak czytać piktogramy na pudełku świecy zapłonowej oraz jak wiele może powiedzieć świeca zapłonowa o sprawności silnika, jeśli tylko się umie tę wiedzę zinterpretować. Temat jest rozległy, a sama wymiana nie powinna zająć więcej niż spokojne wypicie filiżanki kawy, bo nic nie jest trudne, jeśli się wie, jak to zrobić. Zapraszam na warsztat. W jednym filmie wymienimy świece zapłonowe w tych dwóch motocyklach. Już na osłonie cewki zapłonowej producent chwali się, że powinniśmy szukać 2 świec w cylindrze BMW 1150. Pod tą pokrywą znajduje się świeca główna. Świecę pomocniczą znajdziemy na dole. W 1200 GS jest podobnie. Jak to zrobić w tym motocyklu, dowiecie się za chwilę. Zaczniemy od 1150 GS. Pod tą osłoną znajdziemy cewkę zapłonową, do której prowadzi przewód niskonapięciowy, po prostu 12 V. Tym razem też nie użyjemy dedykowanego klucza do demontażu cewki, bo jeśli nie macie takiego, z powodzeniem możecie użyć plastikowej trytki. Ta cewka to zamiennik firmy Beru. Nie ma dedykowanego miejsca na uszczelkę, ale równie dobrze sprawdza się w tym silniku od 40 000 kilometrów. Oryginalna cewka BMW z zewnątrz różni się plastikowym odlewem dla dedykowanej uszczelki. Przed demontażem oczyszczamy otwór na świecę. Skąd te zanieczyszczenia? Świeca i cewka jest umieszczona głęboko w głowicy. Pracuje w ciężkich warunkach i wymaga chłodzenia. Podczas jazdy jest nieustannie omiatana przez pęd powietrza niosący zanieczyszczenia. Powietrze przepływa niemalże przez środek głowicy, zabezpieczając cewkę przed przegrzaniem. Wpada tędy i wypływa z tyłu głowicy. Ale to nie wszystko. U góry znajdują się również szczeliny, przez które wpada powietrze, wpływa woda i tym samym zanieczyszczenia. Dlatego warto zadbać o higienę tego miejsca nie tylko przy okazji wymiany świec zapłonowych.
Pod głowicą na dole znajdziemy świecę dodatkową. Do tej świecy prowadzi kabel wysokiego napięcia z cewki zapłonowej, która znajduje się pod zbiornikiem. Żeby się do niej dostać, musimy zdemontować plastikową osłonę pokrywy zaworów. Tym samym mamy zdemontowane obydwie świece i jeszcze pół filiżanki kawy. To jest dobry moment, aby porozmawiać chwilę o świecach. Producent motocykla przewidział dwie świece dwuelektrodowe. Tutaj zadania świecy dodatkowej pełnił jej irydowy zamiennik. Po wyglądzie i kolorze świec zapłonowych możemy się wiele dowiedzieć o silniku, o jego stanie technicznym albo sposobie użytkowania motocykla. Świeca dodatkowa wymontowana ze spodu cylindra jest zaolejona i wilgotna. W internecie możemy znaleźć na ten temat mnóstwo informacji i dowiedzieć się, co który kolor oznacza. Jeśli elektrody są szaro-białe albo szaro-żółte, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Kolor elektrod zbliżony do kawy z mlekiem. Jeśli elektrody są pokryte sadzą, może to oznaczać na przykład, że mieszanka paliwowo-powietrzna jest zbyt bogata, motocykl jeździł na krótkich dystansach albo coś ze świecą jest nie tak. Zajrzymy po fachową wiedzę na stronę producenta świec zapłonowych. Możemy tutaj zobaczyć, jak wygląda zużyta świeca zapłonowa. Tego nie trzeba chyba tłumaczyć. Możemy zobaczyć, jak wygląda zaolejona świeca i poznać tego przyczyny. Na przykład, że przyczyną może być duże zużycie silnika albo usterka systemu odpowietrzania skrzyni korbowej. Świeca zanieczyszczona nagarem może świadczyć o zbyt bogatej mieszance paliwowo-powietrznej, eksploatacji silnika na krótkich dystansach lub złym doborze świecy zapłonowej. Możemy poczytać o dokręcaniu świec i że niewłaściwe dokręcenie może utrudniać nawet odprowadzanie ciepła. O dokręcaniu porozmawiamy później. W kolejnej zakładce zobaczymy, jak wygląda zdrowa świeca w zdrowym silniku, czyli prawidłowo dobrana, układ paliwowo-powietrzny i zapłonowy pracują prawidłowo i silnik jest sprawny mechanicznie. Dalej zobaczymy świecę pracującą na mieszance z nieodpowiednimi dodatkami w paliwie. Takich dodatków możemy się spodziewać w odległych, egzotycznych miejscach, gdzie paliwo nie spełnia wysokojakościowych norm. Tankujemy w wątpliwych miejscach, a kiedy lejemy do zbiornika paliwo z przypadkowo kupionej plastikowej butelki, nie spełnia żadnych norm. Taki kolor świec zaobserwowaliśmy po podróży do Tadżykistanu. Na stronie zobaczymy również elektrody świecy przegrzanej. Spotkamy wtedy biały nalot na izolatorze, a w skrajnych przypadkach nawet granatowy. Tutaj przyczyną może być świeca o nieprawidłowym zakresie cieplnym dla silnika. I teraz chwilę o tym porozmawiamy. Wiele ciekawych informacji możemy zebrać na stronie innego producenta. Zresztą producenta, którego świece stosuje marka BMW. Dobór świec o odpowiednich właściwościach temperaturowych jest kluczowy dla poprawnej pracy układu zapłonowego silnika. Wartość cieplna świecy to zdolność do odprowadzania ciepła.
Świeca gorąca to taka, w której powierzchnia styku konstrukcji świecy z gazami spalinowymi jest duża, a powierzchnia, która oddaje ciepło, mała. W takim układzie elektroda świecy będzie się mocniej nagrzewała. Świeca zimna ma mniejszą powierzchnię styku z gazami. Ten stożek jest krótszy. Natomiast powierzchnia, która oddaje ciepło, jest większa. Elektroda będzie się nagrzewała mniej. Producent silnika wybiera dla niego takie świece, które dla jego konstrukcji zapewnią odpowiedni balans, czyli samo oczyszczanie elektrod przez ich nagrzanie, jednocześnie nie powodując ich przegrzania. W katalogu znajdziemy, jak czytać oznaczenia świec zapłonowych z pudełka i co oznaczają kolejne symbole. Świeca gorąca to taka oznaczona niską cyferką. Wysoka wartość oznaczać będzie, że to świeca zimna. Nasze BMW oscyluje wokół tych dwóch wartości cieplnych. Znaleźliśmy w internecie taką tablicę, według której możemy próbować ocenić, czy nasza świeca jest dobrze dobrana, albo czy silnik jest w dobrej kondycji. Jak słusznie tutaj zauważono, barwa elektrod i izolatora świadcząca o sprawnym silniku i układzie zapłonowym nie jest zawsze tylko tą jedyną. Paleta kolorów sprawnej świecy zapłonowej jest dość szeroka i daje nam odrobinę pola manewru. Zatem czy nasz silnik jest niesprawny, wymaga remontu? Niekoniecznie. Dolne świece boksera czasem podobnie wyglądają, a świeca główna będzie miała ciemniejszy nalot, gdy będziemy często i krótkotrwale uruchamiać silnik, na przykład dla tak zwanego zimowego przepalenia, nie pozwalając na porządne wygrzanie elektrod świec dla ich samooczyszczenia podczas dłuższej jazdy. Tak więc, gdy oceniamy barwę elektrod naszych świec zapłonowych i zobaczymy niepokojące oznaki, to nie zawsze musi oznaczać jakąś katastrofę. Trzeba brać pod uwagę wiele czynników i myśleć nieszablonowo. Serwisówka BMW przewiduje dla 1150 GS takie świece NGK. W miejsce głównej świecy zapłonowej zamontujemy dokładnie to, co przewidział producent – dwuelektrodową BKR 7 EKC. Świecę dodatkową, podobnie jak to było wcześniej, zastąpimy świecą irydową. W katalogu na stronie producenta możemy znaleźć wiele ciekawych informacji. Podane są wszystkie. Jest tu nawet rozmiar klucza, jaki powinniśmy mieć. Producent w tym przypadku podpowiada również, że mamy możliwość zastąpienia świecy sugerowanej przez BMW świecą o lepszych właściwościach. To irydowa świeca o takim oznaczeniu. I dokładnie takiej użyjemy jako świecy dodatkowej. Świeca irydowa jest wyprodukowana z jednego z najtwardszych metali. Elektroda wytrzymuje dużo wyższe temperatury, sprawniej zapala mieszankę paliwową i jej żywotność jest dużo większa. Dlaczego świeca dwuelektrodowa ma dwie elektrody? Nie, tutaj iskra nie przeskakuje jednocześnie na dwóch elektrodach, tylko raz na jednej, raz na drugiej, po to, aby niklowe elektrody wolniej ulegały erozji. Niezależnie od tego, których użyjemy świec, będziemy mogli je przykręcić oryginalnym kluczem z narzędziówki.
Zanim zamontujemy świecę, powinniśmy sprawdzić jeszcze jedną rzecz. BMW przewiduje początkową szczelinę pomiędzy elektrodami 0,8 mm. Producent świec przewidział taką regulację. Możemy to zrobić odpowiednio odginając lub doginając elektrodę masową. Jeśli sprawdziliśmy już szczelinę i nie mamy klucza dynamometrycznego, możemy poszukać na pudełku informacji o dokręcaniu. Najpierw dokręcamy świecę do oporu, a potem wykonujemy 1/2 obrotu kluczem, czyli o 180 stopni. Dla świecy stożkowej to 1/16 obrotu, a nasza dwuelektrodowa powinna być obrócona w zakresie od 1/2 do 2/3 obrotu kluczem. Ten sposób przewidziany jest tylko jeśli montujemy świecę z nową uszczelką. W każdym innym przypadku powinniśmy posłużyć się kluczem dynamometrycznym. Dla obydwu świec to 20 Nm. Później sprawdzimy, jak instrukcja z pudełka ma się do klucza dynamometrycznego. Świecę przykręcamy siłą 20 Nm. Jeśli mamy nową świecę i nie mamy klucza dynamometrycznego, możemy posłużyć się instrukcją z pudełka, wykonać 2/3 pełnego obrotu. Sprawdzimy w tym filmie, jak ten sposób przekłada się na drugi. Dlaczego siła, z jaką dokręcamy świecę, jest aż tak istotna? Od prawidłowego montażu zależeć może wiele czynników, na przykład zdolność do odprowadzania ciepła, możliwość wystąpienia zjawiska wyładowania koronowego, aż po rozszczelnienie i uszkodzenie samej świecy. Wymiana świec zapłonowych w BMW 1200 GS jest bardzo podobna. Główna różnica to cewka zapłonowa umieszczona również na świecy dodatkowej, czyli jak na głównej. Czyli i do jednej, i do drugiej poprowadzone są przewody niskiego napięcia. Oraz sposób, w jaki uzyskujemy dostęp do dolnej świecy.
tym motocyklu, podobnie jak w poprzednim, świeca dodatkowa nosi ślady zaolejenia. Trochę mniejsze, bo silnik nie był uruchomiony krótkotrwale i oczywiście te ślady również nie świadczą o awarii jednostki napędowej. W tym przypadku można powiedzieć, że jest to cecha charakterystyczna tych silników. Producent podaje rodzaj i wartość cieplną świec, jakie powinniśmy zastosować do tego motocykla. Podobnie jak poprzednio, użyjemy świec wyższej klasy z katalogu NGK, czyli standardowe dwuelektrodowe świece niklowe zastąpimy irydowymi. Nie zapomnimy oczywiście o zbadaniu i ustawieniu odpowiedniej szczeliny pomiędzy elektrodami. Jeśli mamy nową uszczelkę, czyli po prostu nową świecę, możemy posłużyć się instrukcją z pudełka. Czyli po ręcznym dokręceniu wykonać 1/2 pełnego obrotu kluczem. Więc mamy do wyboru 20 Nm lub 1/2 pełnego obrotu kluczem. My mamy klucz dynamometryczny i najczęściej się nim posługujemy. Ale za chwilkę, specjalnie dla Was, zbadamy, jak to wygląda, jeśli użyjemy instrukcji z pudełka. Instrukcja przewiduje wkręcenie świecy z suchym, czystym gwintem, bez użycia żadnych smarów. Najpierw świecę pewnie, ręcznie dokręcamy do gniazda. Następnie zakładamy klucz i jednym ruchem wykonujemy połowę jednego obrotu. Czyli obracamy klucz o 180 stopni. Nam niestety nie udało się zrobić tego dokładnie, nie zakładając kątomierza, ale pewnie i Wy go nie macie. Teraz sprawdzimy siłę dokręcania kluczem dynamometrycznym nastawionym, jak chciał producent, na 20 Nm. Jak widać, świeca obróciła się jeszcze o około 20 stopni. Zakładając, że poprzednio zabrakło nam 10, możemy założyć, że różnica to około 10 stopni, nie biorąc oczywiście pod uwagę błędu, jakim obarczone jest dokręcanie kluczem dynamometrycznym. Temat samych świec zapłonowych, sposobu ich doboru i diagnostyki sprawności silnika na ich podstawie jest niezwykle ciekawy. Tutaj, podobnie jak u lekarza, czasem wystarczy spojrzeć w oczy, aby podejrzewać konkretną chorobę. Ale aby zrobić to poprawnie i niepotrzebnie nie denerwować pacjenta, powinniśmy wziąć pod uwagę również wiele innych składowych, które nie zawsze będą jednoznaczne. W internecie jest wiele ciekawych stron, z których możemy dowiedzieć się, jak prawidłowo montować świece zapłonowe. Na stronie producenta świec możemy zobaczyć, jak wygląda przebarwienie koronowe na izolatorze. Czasem spotkamy się z takim obrazkiem.
Przyczyną są cząstki gazu i oleju, które gromadzą się na skutek pola elektromagnetycznego utworzonego przez przepływ prądu o wysokim napięciu. Jest to nieszkodliwe dla działania świecy i należy zadbać o czystość gniazda świecy i przyzwoicie ją dokręcić. Z informacji na tej stronie wynika, że jeśli spotka nas taki obrazek, to nalot taki świadczyć będzie o zbyt silnym dokręceniu świecy i rozszczelnieniu i wydostawaniu się gazów spalinowych. Wygląda tak samo. Producent świec zapłonowych uważa coś innego. Gazeo ma inne zdanie. Świece zapłonowe są zwierciadłem duszy silnika spalinowego. Możemy po ich wyglądzie rozpoznać poważne usterki, jak chociażby zużycie pierścieni uszczelniających, uszczelnień zaworów, po błędy w regulacji składu mieszanki paliwowej, niewłaściwy dobór wartości cieplnej świec, czy też możemy dowiedzieć się o stylu użytkowania motocykla. Można o tym długo rozprawiać lub po prostu zamontować nowe świece zgodnie z interwałem, jaki przewidział producent motocykla i cieszyć się jazdą. Zwłaszcza, że kawa już wypita. Nie zapomnijcie o zestawie obowiązkowym, który jest obowiązkowy. Dziękujemy za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym warsztacie.